Cześć. Kilka osób mnie prosiło o to, żebym nagrał taką prezentację, jak wygląda adapter do zegarów z low na high, czyli jak mamy na przykład w 520i czy w TDS-ie mieliśmy zegary low bez wyświetlacza check control. No to jak wygląda ten mój adapter, który pozwala nam zamontować zegary z wyświetlaczem check control. I to, co tutaj pokażę, to jest mój prywatny prototyp, który będzie też prawdopodobnie u mnie w aucie do momentu, kiedy nie wymyślę jakiejś ładniejszej płytki, która by jakoś tak bardziej estetycznie wyglądała niż takie luźne kable. Natomiast tutaj mam cały zestaw funkcji tak naprawdę, więc chyba na tym będzie najlepiej pokazać, bo najwięcej porobiło się, nazwijmy to, gniazd. W ogóle jak to wygląda z tyłu. Standardowo mamy w E34 w tej wersji low dwie wtyczki, żółtą i niebieską. Żółta X16, niebieska X13060. Natomiast w zegarach high mamy troszkę inaczej. Jest wtyczka X17 brązowa, 6-pinowa w wersji zegarów z niebieskim tyłem lub białym, czyli w tych trochę nowszych. W tym najstarszym typie szarym ona miała jeszcze własną kość pamięci, która była tutaj. W tym momencie tego nie ma, no bo już te unowocześnione zegary mają kość pamięci wbudowaną no po prostu w zegary, a nie gdzieś w wiązce auta. Dalej mamy beżową wtyczkę, która też jest oznaczona X16, co ciekawe, tak jak żółta w zegarach low. Potem, no i tu z 26 pinów, nie wszystkie są co prawda używane oczywiście. Dalej mamy wtyczkę szarą X271 i tu jest pinów 12, znowu nie wszystkie są używane. I X502, czyli biała wtyczka też 26-pinowa, też nie wszystkie są używane. No i tu co widzicie, ja sobie oznaczyłem tymi trytkami żółtymi i niebieskimi, tak po prostu dla siebie, no bo w dużej mierze tak to jest, że jakby te dwie wtyczki odpowiadają żółtej X16, tamte dwie niebieskiej X13060, ale też nie do końca jak po pajęczynie między nimi widać. No, więc tak, może obrócę się, nie wiem czy to wszystko będzie dobrze widać, no zobaczymy. Jak to wygląda? Przede wszystkim to jest moja puszeczka testowa, za pomocą której mogę sobie dowolne zegary tutaj, czy to low, czy high uruchomić. Zegary low mogę po prostu podłączyć bezpośrednio do tego, a no to oczywiście adapter posłuży mi do tego, żeby podłączyć sobie zegary high. I teraz co z tego adaptera mamy? Oprócz tej głównej wtyczki, jednej i drugiej, która jak widzicie też sobie opisałem X13060 i X16, żółta, tamta niebieska. Oprócz tych dwóch głównych mamy kilka dodatkowych rzeczy. Mamy między innymi z X502 idące, mamy 6-pinową wtyczkę, do której ja na przykład podłączać nie będę nic, bo jest ona przeznaczona do skrzyni automatycznej, której nie mam. W niektórych zegarach low na środku była taka wkładka z wyświetlaczem od skrzyni automatycznej i tam było właśnie kilka pinów. Nie pamiętam, czy to było 6, czy być może więcej. Jeśli było więcej, to niektóre były po prostu nieużywane. 6 pinów jest potrzebne, żeby wyświetlać sobie z automatu rzeczy na tych zegarach. I teraz tak, idąc dalej, mamy tutaj, może najpierw to weźmy. Tu są 4 piny, jak widzicie. No i ja mam opisany EMU Display, bo tutaj będę podłączać właśnie swój sterownik, który pokazywałem już na innym filmie. Ale nie musiałbym podłączać samego sterownika tutaj. Równie dobrze można byłoby podłączyć tutaj komputerek OBC, który znajduje się koło radia, żeby nam na zegarach komunikaty wyświetlało i dokładnie po to są tutaj te piny. No i tu już na przykład jak widać robi się pajęczyna, bo 3 kabelki idą na tą stronę, jeden idzie niestety na tamtą.
No nie da się tego inaczej za bardzo zrobić, no nie licząc właśnie płytki drukowanej, którą chcę w przyszłości kiedyś tam sobie zrobić. Kolejne, tu mam dwa włożone, schowane, przyklejone były na razie. Dobra, widać. Dwa piny. No i też mam napisane, że na razie nic, a to jest moduł Check Control. I dokładnie, to są kable idące do modułu Check Control, którymi moduł komunikuje się z zegarami, podając większość tak naprawdę komunikatów, które na tym wyświetlaczu nam się pojawiają. Coś mi nie może ostrości złapać. No w tym momencie tego nie ma. Aczkolwiek planuję w przyszłości coś podziałać jeszcze, żeby chociaż uruchomić ten moduł w takiej prostej wersji, powiedzmy, żeby nie wyrzucało błędu. No i to chyba mi tak naprawdę wystarczy, a może kiedyś coś tam więcej jeszcze się porobi. No, także to jest to. Dodatkowy kabelek od czujnika temperatury oleju. O tym za chwilę też coś więcej powiem. I tyle. I jeszcze mamy dwa takie wyciągnięte tutaj dwa piny z jednej i dwa piny z drugiej strony. No to tak, może uruchomimy sobie zapłon. Mamy zegary. Kilka rzeczy nam się pokazuje. Pokazują nam się błędy, które zegary gdzieś wykryły. I teraz co ważne, są dwa typy błędów, które tutaj możemy zobaczyć. Błędów czy komunikatów. Możemy zobaczyć komunikaty idące z modułu Check Control, którego oczywiście w tym przypadku nie mamy. I możemy zobaczyć też komunikaty bezpośrednio z samych zegarów. I przykładowo to, co widzimy teraz, Brake Linings, które mówi nam o tym, że mamy zużyte okładziny hamulców. To są rzeczy, które zegary wykrywają bezpośrednio. Natomiast Check Control informuje o takich rzeczach jak na przykład przepalone żarówki, otwarte drzwi pasażera, coś takiego, nie? I to, co na początku się pokazywało, tutaj oczywiście możemy po tych komunikatach się przeklikiwać. Brake Linings, czujnik oleju. Nie mogę nacisnąć. O! Ten błąd Check Control po prostu oznacza, że nie mamy komunikacji z modułem Check Control. No bo nie mamy, to zgadza się. I to jest właśnie ten błąd, o którym mówię, że za pomocą tych dwóch tutaj właśnie kabelków spróbuję sobie wyeliminować. Zresztą, jak widać, sam moduł Check Control już na biurku czeka na lepsze czasy. Dobrze, teraz tak. Te dwie zworki, o której wcześniej mówiłem. Ogromna większość tych biednych, nazwijmy to, wersji E34 typu 520i czy też diesle nie miały czujników zużycia klocków. I w zegarach low, jeśli był akurat model, w którym takie czujniki występowały, no to wiecie, jak to działa. Po przetarciu się kabelka w którejś okładzinie, obwód nam się otwierał, no i sygnalizowała to żaróweczka w zegarach low. No ale tak jak mówię, większość samochodów nie miało po prostu tych czujników, więc żarówka najczęściej po prostu nie była w zegary włożona. Tak sobie to producent załatwił. Tutaj mamy troszkę inaczej, bo tutaj od razu nie ma żadnej żarówki, jakby tylko od razu dowiadujemy się z tego wyświetlacza Check Control, że coś jest nie tak. No i skoro ten mój adapter jest taki bardzo uniwersalny, powiedzmy, no to on też przewiduje obie opcje, nie? Więc jeśli się zdarzy tak, że auto, w którym ma być zamontowany, takich czujników nie posiada, to siłą rzeczy my nie będziemy mieli tego zamkniętego obwodu pomiędzy dwoma przewodami w aucie. No ale że nie ma tutaj żarówki, to nam żaróweczka, wyjęcie żarówki nic nam nie pomoże, więc możemy sobie założyć taką zworkę. Nie wiem, czy to zrobię jedną ręką.
No i jest. I teraz jakbym go wyłączył i go zaraz włączę jeszcze raz, to mamy błąd check control. Mamy przeczytać sobie instrukcję obsługi. No. Jeszcze zaraz będzie błąd czujnika ciśnienia oleju prawdopodobnie. No bo też go nie mam podłączonego tutaj. A może i nie. To czasami wywala po chwili. A jest. No właśnie. Dobra. To jest tyle, jeśli chodzi o jedną zworkę. Teraz zworka numer 2. Może tak. Na wstępie o co chodzi. Tutaj na środku, jak widzicie, ja mam swoje logo. W zegarach z M5 w tym miejscu jest logo M. Natomiast we wszystkich innych jest kontrolka ASC, czyli taka powiedzmy kontrola trakcji. Wszystkie te auta, które miały zegary low, czyli te w cudzysłowie biedne wersje, nie miały ASC, bo były po prostu za słabe, żeby to ASC było potrzebne. No więc mamy sytuację, gdzie w nowych zegarach coś mamy, w starych tego nie mieliśmy. No więc jeśli będziemy te zegary do nas sobie teraz przekładać, no to mielibyśmy bezużyteczną kontrolkę. Jeśli to będą zegary z M5, jak większość ludzi chce właśnie robić, to fajnie by było na przykład, żeby to logo się podświetlało. No ale jedni będą chcieli, żeby się podświetlało, inni nie będą chcieli, żeby się podświetlało. Ja mam własne logo, sam jeszcze nie wiem, czy będę chciał, żeby się podświetlało, czy nie. Więc zrobiłem sobie to na zasadzie takiej samej zworki, jak było w przypadku tych okładzin hamulcowych. To znaczy, kontrolka działa w bardzo prosty sposób. Jeśli na pewien pin poda się masę, to ona się zaświeci. No i dokładnie to samo dzieje się tutaj. Mamy wyciągnięte dwa kabelki, z czego jeden jest masą, a drugi jest wejściem dla kontrolki ASC, bądź też loga M5, jak kto woli. I znowu spróbuję zrobić to jedną ręką, patrząc jednocześnie jednym okiem w telefon. No udało się. I w tym momencie świeci nam się logo, cokolwiek byśmy tutaj mieli. Jeśli ktoś będzie wkładać zegary nie z M5, no to pewnie nie będzie chciał, żeby mu się kontrolka ASC cały czas świeciła, nie? No bo to by trochę dziwnie wyglądało. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał sobie założyć zegary z M-ki, to podejrzewam, że może pojawić się taka chęć, żeby się to świeciło. Ja tak jak mówię, jeszcze nie wiem, bo nie miałem okazji użyć tych zegarów w aucie i ponieważ to logo świeci z taką mocą, jak wszystkie kontrolki świecą, czyli pod spodem jest żarówka 1,5 W, nie wiem, czy nie okaże się na przykład w nocy, że to daje po oczach, więc będę chciał to wyłączyć. No wtedy zamiast lutować, odlutowywać i tak dalej, jest jedna zworka, która nam temat załatwia. No i tak naprawdę to by było na tyle. Sterownika do EMU nie będę pokazywał, bo jest o tym osobny film. I teraz tak, żeby nie było, że to jest jakieś super rozwiązanie, które jest pozbawione wszelkich wad, no to też muszę powiedzieć o kilku problemach, które się pojawiają oczywiście. W pierwszej kolejności no to coś, co wydaje mi się, że jest dosyć oczywiste, natomiast jak ktoś pierwszy raz się z tymi zegarami zetknął, to może o tym nie wiedzieć. Więc jeszcze raz, wyświetlacz check control pokazuje nam dwa rodzaje wiadomości. Bezpośrednio z zegarów, jak na przykład te, które widzieliśmy odnośnie hamulców, odnośnie czujnika ciśnienia oleju i tak dalej, ale pokazuje nam też bardzo dużo rozmaitych komunikatów z modułu check control, typu właśnie niezamknięte drzwi, przepalona żarówka i tak dalej, i tak dalej. Tego tutaj nie zobaczymy, bo nie ma w aucie, w którym mieliśmy zegary low, tam po prostu nie ma modułu check control i całej ogromnej wiązki, która idzie od tego modułu do rozmaitych czujników w aucie, czy też od czujników do modułu raczej. Nie ma, więc po prostu działać to nie będzie, bo nie ma jak. Dobra. Sytuacja niezbyt fajna numer 2.
to jest brzęczyk. Zegary low mają wbudowany brzęczyk, buzzer, nie wiem jak to nazwać, taki mały głośniczek, który informuje nas o chyba 2 czy 3 sytuacjach, nie pamiętam dokładnie. Natomiast na pewno jeśli zostawimy włączone światła, wyłączymy silnik i otworzymy drzwi, no to na pewno jest sytuacja, która ten brzęczyk uruchamia i on robi takie coś. Na pewno kojarzycie. Pewnie każdemu się przynajmniej raz w życiu zdarzyło coś takiego zrobić. Tego zegary z Check Control, czyli te zegary high, nas o tym nie poinformują, bo one to wykrywają w inny sposób. Przede wszystkim zegary same nie wykrywają, że są drzwi otwarte, zapalone światła i tak dalej. Robi to moduł Check Control, którego tu już nie ma, jak już wiemy. Po drugie nie ma też tutaj głośniczka wbudowanego, bo jest niepotrzebny. Zamiast sygnał dźwiękowy o tym, że mamy zapalone światła i otwarte drzwi, informacje od Check Control zegary dostawały i wyświetlały ją po prostu na wyświetlaczu tutaj i tego znowu nie mają jak zrobić. A jeśli o same dźwięki ogólnie już chodzi, no to w autach, które miały zegary high, nad nogami, nad pedałami, nad nogami, no w tej przestrzeni, gdzie po prostu wkłada się nogi pod spodem pod deską rozdzielczą, występował tak zwany gong, czyli taki głośniczek no już trochę wyższej klasy niż ten wbudowany w zegary low buzzer i on chyba był w stanie generować 2 różne rodzaje dźwięku, no i różne komunikaty sygnalizował. Tak samo z OBC na przykład, że temperatura jest niższa niż 3 stopnie i że może być oblodzona nawierzchnia i tak dalej, nie? O różnych takich rzeczach informował. Jak sobie ktoś dołożył gong, no to pewnie będzie szansa z tego korzystać, ale nie miałem okazji tego sprawdzić jeszcze w praktyce, więc niestety na ten temat się nie wypowiem. Dobra, to mamy 2 sprawy. Teraz trzecia sprawa. Czujnik, a raczej przewód od temperatury oleju. W zegarach low takiego czegoś w ogóle nie ma, jak wiecie. Natomiast w zegarach high mamy w tym miejscu ekonomizer. No właśnie. W zegarach M-kowych ktoś by powiedział, że ekonomizera nie ma, a zamiast tego jest wskaźnik temperatury oleju. No i tak, i nie. Bo fizycznie wszystkie te wskaźniki są dokładnie takie same. Wskaźnik paliwa, prędkościomierz, obrotomierz, u mnie akurat temperatura oleju i temperatura płynu chłodzącego. We wszystkich zegarach typu high, może nie licząc tego najstarszego typu z szarym tyłem, bo nim się w ogóle nie zajmuje, po prostu on nie nadaje się do takich rzeczy, ale w białym i w niebieskim tyle wszystkie te wskaźniki są dokładnie takie same. Nie różnią się niczym. Mimo że w ASO, nie pamiętam cen, szczelam, prędkościomierz w ASO do 525i kosztuje załóżmy 700 zł, do M5 kosztuje tam 3000 czy ileś powiedzmy. One są fizycznie dokładnie takie same. Różnią się tylko i wyłącznie nadrukiem na tarczy. To, co mówi zegarom o tym, jaką mają skalę i co mają pokazywać, siedzi w kości pamięci. Czyli w niebieskim tyle no jest to kostka, a raczej kość w obudowie niebieskiej. W zegarach z tyłem białym, jakieś tu powinienem mieć. Jakieś mam, ale rozebrane. Nie, tutaj, dobra. W zegarach z tyłem białym ta kostka, jej obudowa jest brązowa. No i między tymi generacjami białą i niebieską kości zamienne nie są. Jest to inny rodzaj pamięci. W niebieskiej wersji, w niebieskiej generacji ta kość ma 2 razy większą pojemność, z czego i tak połowa tej pojemności jest niewykorzystywana, bo jakby program, który na niej się znajduje, jest napisany w podobny sposób.
Natomiast no, jest bardziej niezawodna ta kość. W tych zegarach z białym tyłem przy przebiegu tam rzędu 300-400 tysięcy kilometrów najczęściej już po prostu pamięć padała, przestawała liczyć kilometry czasami, a nieraz jak nie przestawała, no to i tak był problem z jej zaprogramowaniem, bo już nie chciała pozwolić na kolejne cykle zapisu. W generacji niebieskiej póki co problemu z tym nie ma żadnego, przynajmniej się ani razu jeszcze nie spotkałem, no ale zobaczymy. No ale wracając do tematu. Tam jest cała informacja o skalowaniu, które mamy na wskaźnikach. I też jest informacja o tym, czy my mamy temperaturę oleju, czy mamy ekonomizer. A sam wskaźnik jest dokładnie taki sam, tylko ma inną tarczkę. No ale problem jest taki, że jakby informacje dla ekonomizera do zegarów i tak muszą iść, bo są wykorzystywane w wielu innych rzeczach. To nie jest pewnie temat na dzisiaj. Natomiast, żeby działało nam to jako czujnik temperatury oleju, to musimy mieć dane z czujnika temperatury oleju, którego we wszystkich modelach, nie licząc M5, tak naprawdę nie ma. No i niestety tutaj fabryka BMW nie zrobiła tego, co zazwyczaj robiła, to znaczy nie zostawiła pustego przewodu nam, no i trzeba go sobie dołożyć. Dlatego on jest tutaj taki luzem, bo po prostu nie ma jakby jego normalnie w wiązce i ja go zawsze dokładam, jeśli ktoś potrzebuje zegary z M5 akurat. No i co? I czujnik jak czujnik po prostu działa na tej samej zasadzie co wszystkie. Im dostanie większą masę, tym po prostu wskazówka będzie się bardziej wychylała. Zobaczymy, czy mi się to uda gdzieś tutaj zetknąć. No i jedzie. Dobra, puszczam to. No, więc tak, czujnik temperatury oleju jest w pewien sposób problemem, bo jeśli chcemy, żeby on nam działał, no to trzeba pod maską taki czujnik sobie dołożyć i dociągnąć kabel do zegarów, czy raczej pod deskę rozdzielczą. No i przy tym moim adapterze po prostu podłączyć go pod ten jeden dodatkowy przewód, który zresztą mam u siebie też opisany. No i zostaje nam rzecz ostatnia, dość problematyczna niestety, i jest to czujnik temperatury płynu chłodzącego, a raczej wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. W zegarach Low czujnik, który nam tą temperaturę mierzy, jest jednopinowy. Ma metalową obudowę i jakby jego obudowa pobiera sobie masę po prostu z gniazda, w które jest wkręcona. Natomiast jego jedyny pin idzie do zegarów typu Low i odpowiednią oporność podając na tym przewodzie, no to tak samo wychyla nam się ta igła bardziej lub mniej, nie? Tutaj pojawia się problem taki, że w autach, w których są zegary typu High, jest zupełnie inny czujnik. Jest czujnik dwupinowy w plastikowej obudowie, więc on nie może sobie masy pobrać z miejsca, w którym jest wkręcony, i obydwa piny są po prostu podłączone do przewodów idących do zegarów. Jeden to jest podobnie tak jak w przypadku tego Low, po prostu jest jakby tym kablem sygnałowym, natomiast drugi musi dostawać masę. I to można rozwiązać na kilka sposobów. Można kompletnie przerabiać wiązkę, to znaczy pozbyć się starego czujnika i użyć nowego. Najtańszy będzie od 525i. Coś koło 100 zł chyba kosztuje, czy tam nawet mniej. No i po prostu trzeba pozbyć się starego przewodu i sygnałowy sobie zostawić, a ten masowy pociągnąć bezpośrednio do zegarów i tak dalej. No ale mało kto na to się decyduje tak naprawdę. Inną opcją jest podłączenie tego jednego masowego pinu czujnika po prostu gdzieś do masy pod maską, a drugi zostawiając. I w tym momencie będzie nam to mniej więcej działać, nie? To jest jeśli chcemy wymieniać czujnik. Natomiast jeśli nie chcielibyśmy wymieniać tego czujnika i zostawić stary od 520i przykładowo,
To też możemy tak zrobić i też ten mój adapter jakby już taką opcję przewiduje. To znaczy przewód, który łączyłby masę z czujnikiem płynu chłodzącego, jest w adapterze po prostu złączony z masą. A sam czujnik, tak jak mówię wtedy, jeśli ktoś wymieni lub nawet nie, jeśli będzie ktoś wymieniał, to musi sobie podłączyć drugi pin też pod masę, a jeśli zostawia stary, to nie. I w tym momencie też wszystko powinno działać. Natomiast nie są to 100% dokładne wskazania. Ta igła się troszkę wychyla. Ja u siebie w aucie mam w tym momencie czujnik, jeśli dobrze pamiętam, od M5 właśnie. Natomiast temperatury, które tam panują pod maską w LS-ie, bo jak wspominałem wcześniej, mam u siebie silnik LS3 z Chevroleta Corvette, on generuje wyższe temperatury. Więc przykładowo, jak podłączałem sobie zegary, żeby sobie je sprawdzić, no to wskazówka wychyliła mi się za tą, jeszcze za tą pierwszą kreskę za pionem, czyli między tą jakby tutaj kreseczką, a czerwonym polem była. No ale później doszedłem do tego, że pion w M5 według przynajmniej instrukcji i danych technicznych BMW jest przy 79 stopniach, natomiast w LS-ie temperatura robocza, a przynajmniej taka, do której się wtedy auto nagrzało, no to było około 92 stopnie, załóżmy. No więc było trochę dalej, więc nic dziwnego, że też nie pokazywał więcej. Musiałbym stestować. Na razie nie trafiła się taka okazja, jeszcze kilku osobom wysłałem, sobie poradziły z tym w inny sposób. Natomiast bardzo możliwe jest, i to u siebie już zrobiłem, że przeprogramowując kość na krzywą temperatury dla M60, bo kilka mamy takich dostępnych krzywych i między innymi jest dostępna dla M60, tam temperatury są wyższe i tam teoretycznie pion jest między 92 a 95 stopni, więc powinien być w sam raz. Zobaczymy, jak w końcu uda mi się podłączyć zegary do mojego auta, bo na razie niestety dalej stoi jeszcze w warsztacie i po prostu czekam na moment, kiedy będzie gotowe na tyle, że można będzie zacząć składać wnętrze. No, więc tak naprawdę tyle chyba, wydaje mi się. 4 problemy, z którymi trzeba nauczyć się żyć, albo w ogóle się tematu nie podejmować. Czyli jeszcze raz w ramach przypomnienia. Nie do końca działający check control, bo nie mamy modułu check control. Nie mamy głośniczka informującego nas o zapalonych światłach i zgaszonym silniku i tak dalej. Jeśli chcemy mieć temperaturę oleju, to musimy dociągnąć sobie dodatkowy kabel pod deskę i podłączyć do adaptera. No i trzeba ogarnąć temperaturę płynu chłodzącego, czy to zmieniając czujnik, czy po prostu nie zmieniając czujnika i nauczyć się, że na przykład jedna kreska za pionem pokazuje pion tak naprawdę. No, także to mamy tak naprawdę chyba tyle. W kwestii temperatury to tak jak mówię, jeszcze można coś pokombinować programowaniem, ale potrzebowałbym po prostu kogoś do testów, gdzie mielibyśmy okazję sprawdzić wszystkie te możliwe do ustawienia krzywe temperatury. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o takie adaptery, które już później do ludzi są wysyłane, no to wiadomo, one są troszkę ładniejsze. U mnie jest trochę taka kabelkologia na wierzchu, natomiast później robię coś takiego, że te przewody są w takiej koszulce jeszcze. Na dole są zataśmowane oczywiście. Plus dodatkowo, jeśli ktoś chce i wyśle mi stare, zepsute zegary, no to można wykorzystać też gniazda i po prostu w te gniazda wtedy sobie ładnie wpinać. To już jest w ogóle w miarę fajnie. Nie nazwałbym tego estetycznym do końca niestety, no bo to nadal jest jakaś plątanina kabli, ale tutaj widać nieudane próby. Może coś uda mi się w tej kwestii jeszcze zdziałać. To by było w takim razie na tyle. To na razie.